Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest wojna. Pytanie bardzo aktualne i bardzo ważne, szczególnie dzisiaj. Udzielę zaskakującej odpowiedzi. Ta odpowiedź była również zaskakująca dla mnie wtedy, kiedy ją wyczytałem, wtedy, kiedy zgodziłem się z nią czytając. Wojna jest urojeniem. Jak to? Jakim urojeniem? Odpowiecie Państwo, a ci zabici, ofiary cywilne, krzywda niewinnych dzieci. Czyż to nie jest realność, którą oglądamy tuż za naszą wschodnią granicą? Bardziej emocjonalnie odeślą mnie do psychiatry. I tu będę współpracował, tu będę współdziałał. Bo właśnie od psychiatry profesora Antoniego Kępińskiego w jego książce Lęk można się było dowiedzieć, ja się dowiedziałem, że wojna ma w sobie coś z urojenia, jest urojeniem wojennym. Żeby mówić o wojnie, trzeba się od niej uwolnić. My jesteśmy w tej wojnie zanurzeni, chociaż nie prowadzimy jej bezpośrednio, ona jest w naszej głowie. Ale żeby mówić o wojnie, trzeba się od tej wojny w naszej głowie uwolnić, wznieść się ponad to. Pomogą mi w tym dwaj wielcy ludzie, wspomniany już wyżej Antoni Kępiński, człowiek, który oprócz tego, że był wybitnym profesorem psychiatry, profesorem, filozofem, był człowiekiem, który uczestniczył w II wojnie światowej. Walczył w kampanii 1939 roku, potem we Francji w 1940, potem w Anglii. Był kilkukrotnie aresztowany. Spędził ponad 2 lata we frankistowskim, a więc hiszpańskim obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro. A więc nie jest to człowiek, który jest pięknoduchem. Jest to człowiek, który na własnej skórze dowiedział się, co to znaczy wojna. Drugim człowiekiem, który pomoże mi wznieść się ponad to doświadczenie wojenne, będzie Fiodor Dostojewski, bohater wielu moich filmów. Fiodor Dostojewski to człowiek, który 22 grudnia 1849 roku w Petersburgu na placu Siemionowskim stanął przed plutonem egzekucyjnym. Czekał na komendę. Komenda cel nastąpiła. W ostatniej chwili został ułaskawiony przez cara. Do Petersburga wróci po około 4 latach katorgi na Syberii i 6 w wojsku. Nie jest więc to człowiek, który nie wie, co to znaczy strzelać, co to znaczy wojna, w której człowiek strzela do drugiego człowieka. Czym jest więc to urojenie? To urojenie, które odnalazłem u Antoniego Kępińskiego. Przeczytam, bo to jest bardzo ważny fragment. Ono pokazuje tak naprawdę tę wojnę, która się dzieje w naszej głowie, bo wojna, zanim wydarzy się, zanim rozpoczną się bitwy, zanim wojska staną naprzeciwko siebie, ta wojna zaczyna się w głowach ludzi. To jest ta wojna, która jest jakimś stanem ducha. Jak on opisuje ten stan ducha? Rozwarstwienie otaczającego świata na dobry i zły, biały i czarny, jest dość typowe dla zespołów urojeniowych, nie tylko klinicznych, lecz też występujących jako zjawisko normalne u jednostek i w grupach społecznych. Pod wpływem lęku i nienawiści świat otaczający polaryzuje się w 2 kolory, czarny i biały. Ludzie dzielą się na przyjaciół i wrogów. Tylko z pierwszymi utrzymuje się kontakt, drugich się unika. Na skutek braku interakcji wytwarza się pusta przestrzeń, do której łatwo jest rzutować własne negatywne postawy uczuciowe. Pod ich wpływem tworzą się przerażające obrazy obozów wrogów.
Dalej, tego rodzaju formowanie się nastawień urojeniowych najłatwiej można obserwować w zjawiskach grupowych, na przykład w czasie wszelakich wojen, gdy świat dzieli się na towarzyszów broni i wrogów. Wojna jest więc urojeniem. Co w tym urojeniu jest takie najważniejsze, jak rozpoznać, że jest to właśnie urojenie, że uroiliśmy sobie wojnę, że ona króluje w naszej głowie. A więc pierwsze to jest podział na my i oni, a więc wróg i przyjaciel. Nie ma ludzi, z którymi są inne relacje. Albo jesteś moim towarzyszem broni, przyjacielem, albo jesteś moim wrogiem. Ta krańcowość podejścia do drugiego człowieka. Kolejny etap to jest podział na dobrych i złych. Dobrzy to jesteśmy zawsze my. I tak każda strona, która prowadzi wojnę, uważa, że dobrzy to są właśnie oni, a źli są ci inni. I ten podział jest tym bardziej maksymalny i bolesny, że dotyczy tego, co dla człowieka jest najważniejsze, do tego, co jest krańcowe, do dobra i zła. Ten drugi jest najbardziej zły, jak możliwe, jest szatanem. Ja jestem tym dobrym, a więc w jakimś sensie Bogiem, tym, który niesie dobro. I to wyobrażenie my mamy wtedy, kiedy na polach dzieje się wojna, kiedy giną ludzie. Kolejny ważny element, lęk i nienawiść. Z jednej strony boimy się tego drugiego człowieka. Ten drugi chce mnie zabić. Ten drugi jest wrogiem, tym złym i chce odebrać mi życie, dlatego ja będę tym, kto odbierze mu pierwszy w ramach swojej samoobrony. Zauważmy, że nawet wojny są wywoływane zawsze i każda ze stron twierdzi, że ta wojna jest albo obronną, albo uprzedzającą cudzy atak, że zawsze winny jest ten drugi. Wojna jest jakimś takim podziałem na dobro i zło, a lęk sprawia, że z tego właśnie lęku rodzą się te cierpienia, to zabijanie, te kalectwa, to ciągłe usiłowanie zabić drugiego po to, aby on nie zabił mnie. I kolejny element, te przerażające obrazy obozu wrogu. Wróg jest przerażający. Dlaczego on jest przerażający? Bo ja nie mam z nim kontaktu. Wtedy, kiedy wojna zaczęła się w mojej głowie, kiedy zaczęła się na polu bitwy, to ten wróg, straciłem kontakt z tym wrogiem. Nie wiem, sam nie chcę mieć z nim kontaktu. Izoluję się, bo przecież od zła trzeba się oddzielić, a izolując się od zła, od tego, co jest tym złem absolutnym, ja chcę zachować swoje dobro, ale tworzy się pustka. Pustka, w którą ja zapełniam czym? Nie dobrym. Ja zapełniam tym, co we mnie budzi lęk, a więc najstraszliwszymi obrazami. I ten drugi jest właśnie tym, co we mnie jest największym lękiem. Jest tym wyolbrzymionym obrazem potworności tych moich, które drzemią we mnie, tego, co człowiek może według mnie zrobić drugiemu człowiekowi. A więc drugi jest tak potworny, na ile pozwala mi moja wyobraźnia. Zauważmy, że w działaniach wojennych zawsze to ten drugi zabija dzieci i kobiety, o żołnierzach się milczy i każda ze stron przedstawia tego drugiego jako tego, kto krzywdzi tych niewinnych, bo zło to absolutne krzywdzi tych, którzy są niewinni. I takie jest to ustawienie urojeniowe. I na czym polega ta siła? Jak to się dzieje, że drugi człowiek może mnie zabić? Jak to się dzieje, że ja staję naprzeciwko drugiego człowieka i chcę go zabić? Fiodor Dostojewski w mowie starca Zosimy, człowieka, bohatera jego dzieła Bracia Karamazow, który
młodości był oficerem, potem został mnichem. Ta przemiana nastąpiła podczas pojedynku, w czasie którego on przyjął na siebie wystrzał strony przeciwnej, ale sam odrzucił broń, przeprosił drugą osobę. Zgodnie z filozofią starca Zosimy, tego starca, którego Dostojewski nazywa Pater Angelików, a więc świętym Franciszkiem. Zgodnie z tą filozofią wszyscy jesteśmy winni. I taki fragment bardzo ważny, który właśnie o tym mówi. Jak to możliwe, abym ja był za wszystkich winien? Śmiał się niejeden w oczy. Czyż mogę na przykład być winien za Pana? Skądże byście mogli to zrozumieć, odpowiadam, skoro cały świat dawno już na inną drogę wkroczył, skoro wierutne kłamstwo przyjmujemy za prawdę i od innych tego kłamstwa wymagamy. Oto ja w swoim życiu raz jeden postąpiłem szczerze i cóż, wszyscy mnie mają odtąd za szalonego. Tym, co sprawia, że ludzie stają naprzeciwko siebie i się zabijają, jest również kłamstwo. I to kłamstwo jest kłamstwem o tym, że drugi jest tylko zły, że nie można z nim rozmawiać, że trzeba go zabić, bo on chce mnie zabić pierwszym. Jest to kłamstwo absolutne, bo drugi człowiek nigdy nie jest tylko zły, nigdy nie jest tylko dobry, a tym bardziej społeczeństwa. Zawsze w tych społeczeństwach są osoby, które są i takie, i inne. I zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi okazać serce. Ale wojna, która toczy się w naszych umysłach, ona toczy się niezależnie od tej wojny na polach bitew. Zanim zacznie się ta wojna na polach bitew, wojna zaczyna się w naszych umysłach. I kiedy ta wojna skończy się w naszych umysłach, ona również skończy się na polach bitew. Chociaż obie te wojny siłą inercji, siłą pewnych przyzwyczajeń, siłą pewnych interesów mogą trwać niezależnie od tego, czy ta wojna się w naszych umysłach skończyła, czy nie. Co wywołuje tę wojnę? Co sprawia, że dochodzi do tej wojny? Ta wojna dzieje się wtedy, kiedy nasz indywidualny lęk wobec drugiego człowieka, nienawiść wobec drugiego człowieka, nasz pojedynczy lęk, nienawiść, stanie się lękiem i nienawiścią wielu ludzi, całego narodu. Przeczytam kolejny fragment z dzieła Antoniego Kępińskiego Lęk. Lęk urojeniowy. Istota urojenia jest wypaczenie obrazu rzeczywistości. Nie jest to ścisła definicja, gdyż nie wiemy, jak wygląda obraz rzeczywistości niewypaczony. Czy nasze tak zwane normalne jej widzenie nie jest już wypaczeniem? Na ogół przyjmuje się konsensus opinii publicznej. To, co większość ludzi uważa za rzeczywistość, nie jest traktowane jako urojenie. Dlaczego chętnie Państwo zaprotestujecie, że wojna jest urojeniem? Krzywdy niewinnych ludzi, dzieci, kobiety, starcy, zabijani żołnierze. Dlatego, że uzyskaliśmy konsensus opinii publicznej. Wszyscy zgodziliśmy się, że taka jest rzeczywistość, że ten drugi jest tylko zły. I nie zamierzamy tego zmienić, bo istotą urojenia jest pewna stałość, niezmienność. Przeczytam o tym dalej, bo są to bardzo ważne teksty, aby zrozumieć, o co mi chodzi. Człowiek ustawicznie zmienia swoje sposoby widzenia otaczającej go rzeczywistości. To widzi ją tak, to znów inaczej. Wiadomo, jak nastroje i uczucia wpływają na nasz sposób widzenia rzeczywistości. Otóż istotną cechą charakterystyczną urojenia jest jego niezmienność. Obraz rzeczywistości jest tu utrwalony. Nie zmienia się on pod wpływem perswazji otoczenia, ani pod wpływem chwilowych wahań nastroju i uczuć. To utrwalenie jest może najbardziej charakterystyczną cechą urojenia i świadczy ono o
emocjonalnym podłożu urojenia. Wojna to emocje, to krańcowe emocje, to emocje, które władają nami, to emocje, które stają się niezmienne i skutkiem tych emocji stają się te ofiary, staje się krew, śmierć, niewinne ofiary. Kolejny fragment. Utrwalenie się obrazu rzeczywistości, jakie zachodzi w przypadku urojeń, hamuje proces ewolucji naszego widzenia świata. Jest zatrzymanie się w jednym punkcie, nasz obraz świata już się nie zmienia i w tym, jak się zdaje, tkwi największa patologia urojenia. Przeciwstawia się on rozwojowi. Obraz świata staje się jakby martwy, zastygły w jednej formie i kolorze, a taki w rzeczywistości nie jest, bo cechą jego, tak jak i nas samych, jest ustawiczna zmienność. Wojna jest więc czymś stałym, jest czymś niezmiennym, jest czymś, co sprawia, że ona trwa w nas, a my jesteśmy gotowi, przyzwalamy na zabicie, na zabijanie drugiego człowieka, tego złego, bo zawsze dla nas ten wróg jest czymś złym. Czy więc wojna jest jakąś częścią natury ludzkiej, a pokój jest tylko stanem pomiędzy dwoma wojnami? Jest taka teoria. Fiodor Dostojewski w tym samym dialogu opowiada o tym pojedynku. Istotą jest tego, że ten oficer, starzec Zosima w swojej młodości, przeprosił dopiero wtedy, kiedy padł wystrzał, kiedy sam naraził się na śmierć. Dlaczego dopiero wtedy? Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Dlaczego ta wojna musiała się wydarzyć, ten pojedynek? To stanie naprzeciwko dwóch ludzi, którzy chcą się zabić. Bo właściwie powinienem był przeprosić Pana od razu po przybyciu i nie narażać Pana na wielki, śmiertelny grzech, ale tak potwornie wszystko to ludzie sami urządzili, że prawie nie sposób było tak postąpić, albowiem dopiero teraz, kiedy Pan strzelił do mnie z 12 kroków, moje słowa mają jakieś znaczenie. Wojna jest czymś strasznym, jest strzelaniem do siebie, ale ta sama wojna, ta krew, to cierpienie może przynieść otrzeźwienie, może przynieść uwolnienie się od tego urojenia, które nas ogranicza, które ogranicza nasze poznanie, a więc również nasze człowieczeństwo, bo my jesteśmy tym, co poznajemy. Lęk sprawia, że odwracamy się od drugiego, nie chcemy go poznawać, a nienawiść sprawia, że chcemy go zabić, bo on chce nas zabić pierwszy. Urojenia są jednak trwałe. Niełatwo jest się uwolnić z tej wojny, która jest w naszej głowie. Tej wojny, która toczy się na polach bitek jako skutek tej wojny, która zaistniała w głowach narodów. Co się kryje za tym urojeniem, jaką kompensację, jaką radość daje pozostawanie w tym urojeniu. To jest radość pewności świata. Świat jest jasny i pewny, są dobrzy i źli. My jesteśmy tymi dobrymi, oni są tymi złymi. I tak opowiadają zawsze obie strony. Jasność, pewność świata. Świat jest jasny, pewny, uproszczony. Ale tak naprawdę za tą pewnością, za tą wojną, która dzieje się w naszych głowach, kryje się chęć posiadania drugiego człowieka, władzy nad drugim człowiekiem, posiadania go tak jak posiadamy rzeczy, dom, samochód i posiadanie drugiego człowieka. Niektórzy uważają, że ta namiętność jest największą namiętnością ludzką, a równocześnie największym dramatem, bo drugiego człowieka nie można posiadać tak, jak się posiada rzeczy. I ta chęć posiadania, która z jednej osoby przenosi się na inną, przenosi się poprzez lęk, bo lęk jest zaraźliwy, lęk przed byciem zabitym i przez nienawiść, która też jest zaraźliwa, więc poprzez uczucia.
tym lękiem zarażamy się jako całe społeczeństwo, jako całe narody. Pomagają nam tym nasze elity, dziennikarze, władcy, bo władcy zawsze starają się, abyśmy to my byli tymi dobrymi i przedstawiają nam wroga. Co mamy w zamian? Mamy oprócz tej pewności poczucie wspólnoty tych dobrych, którzy walczą z tymi złymi. I tak jest z każdej strony. Ja będę to powtarzał, bo chcę się uwolnić od tej wojny, która wciąż jest w mojej głowie. Kto jest odpowiedzialny za rozbudzanie tego pragnienia? Ci, którzy chcą władzy, bo człowiekiem, który ma uproszczony obraz świata, łatwiej władać, łatwiej go posyłać na śmierć, łatwiej wywoływać w nim negatywne emocje. Ludzie w czasie wojny jednoczą się wokół państwa, flagi, sztandaru. Wojna to wzmocnienie władzy tych, którzy kochają władzę nad drugim człowiekiem. Ale równocześnie chcąc władać drugim człowiekiem, chcąc go posiadać, rodzi się lęk, bo drugiego nie można posiadać, więc jeżeli go nie mogę posiadać tak jak rzeczy, to on może posiadać mnie, może uczynić mnie rzeczą, może mnie skrzywdzić i ten lęk robi się coraz większy i właśnie z tego lęku często rodzą się te największe okrucieństwa. Jak rozpoznać, że jesteśmy przygotowywani do wojny, że tę wojnę w nas ktoś wywołuje, że tą wojną się zarażamy? Przede wszystkim wojna zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zostaje określony jako wróg i zaczynamy obserwować, jak powoli zrywany jest z nim kontakt, jak przestajemy go poznawać, jak przestajemy się interesować jego kulturą, jak przestajemy się interesować jego urządzeniem swojego państwa, bo nie wszystkie państwa są urządzone tak samo, nie wszystkie państwa wyznają te same wartości, tę samą religię, nie wszystkie państwa stworzyły taką samą cywilizację. I wtedy coraz bardziej ten drugi człowiek, ten, od którego jesteśmy izolowani, oddzielani, staje się kimś podejrzanym. Ciekawość zostaje zastąpiona przez podejrzenie. Dlaczego przez podejrzenie? Bo to jest prawidłowość tej pustki, która powstaje w nas. Nie mamy kontaktu z kimś innym, więc nasz obraz wroga staje się obrazem przez nas wytworzonym, obrazem naszych lęków, nienawiści, naszych emocji. Tischner, wielki filozof, często na wykładzie mówił: pokaż mi swojego wroga, a powiem ci, kim jesteś. Bo to, z kim my na co dzień walczymy, to jest często ten ja drugi, ten ja, którego byśmy nie chcieli, ten ja, którego sobie stwarzamy, ten ja z głębin naszych mrocznych pragnień, emocji. Co się dzieje wtedy, kiedy przestajemy oddzielać się od tego drugiego, nie mamy kontaktu? Ten drugi w jakimś sensie przestaje być człowiekiem i potem bardzo łatwo go odczłowieczyć. On przestaje być człowiekiem, staje się wrogiem, często są używane epitety, a przecież kogoś, kto nie jest człowiekiem, można zabić bez poczucia winy. Bo poczucie winy to jest kolejna rzecz, którą chcemy z siebie zrzucić, bo chcemy, aby nie być winnym za to, że chcemy lub zabiliśmy jako żołnierz, ktoś, kto uczestniczy w wojnie, drugiego człowieka. Wina jest uczuciem, które towarzyszy nam wobec drugiego człowieka. Rzadko mamy poczucie winy wobec kogoś, kto nie jest człowiekiem. I to odczłowieczenie, ono sprawia, że łatwiej jest kogoś drugiego zabić. Sprawia, że łatwiej jest tego kogoś nie czuć się za to winnym. On jest wrogiem nazywanym
jakimś epitetem, określeniem, które pozbawia go człowieczeństwa, pozbawia go jakiejś wartości, godności, prawa do istnienia. Kolejnym takim znakiem, że ta wojna się zaczyna lub wojna trwa, jest prawda. Prawda przestaje być naszym dążeniem, tak jak mówił Dostojewski. Czymże jest wojna informacyjna? Za moich czasów prawdę ustalano w ten sposób, że dwie przeciwstawne opinie zestawiano ze sobą, starano się stwierdzić, jaka jest rzeczywistość, kto ma rację w czym. Dzielono te racje, szukano miary. Wojna informacyjna to odrzucenie dążenia do prawdy. Nie chodzi już o ustalenie faktów zgodności z prawdą, chodzi o to, aby poniżyć drugiego człowieka, aby sprawić, że wróg jest tylko tym złym, jest tylko tym, który kłamie, więc nie można z nim rozmawiać, ale nie mogąc z nim rozmawiać, nie można też tej wojny przerwać, bo udzielenie głosu wrogowi, zapoznanie się, co on ma na ten temat do powiedzenia, jest jakby formą kontaktu już z nim. A my przecież zrywamy ten kontakt. On ma być tym straszliwym, potwornym, krzywdzącym niewinnych wrogiem tylko. I tak jest z obu stron. Ja będę to powtarzał po to, abyśmy starali się uwolnić od tego jednostronnego myślenia, od tego bycia podzielonymi na wrogów i przyjaciół. Nawet wtedy, kiedy ta wojna jest prowadzona, to można tą wojnę zakończyć w swojej głowie, zanim ona zakończy się na polu bitwy i wtedy ona nie będzie już trwała długo. Ta izolacja i kłamstwo jest tym, co daje nam jakąś poczucie siły, poczucie wspólnoty, poczucie wyższości. To nie może trwać długo. Urojenie zawsze spotyka się z tą rzeczywistością, z tą zmiennością. Nasza pewność w pewnym momencie pryska, kiedy tego cierpienia, zła jest już zbyt wiele. Słuchając Fiodora Dostojewskiego, czytając go i Antoniego Kępińskiego, trzeba stwierdzić, że wojna jest urojeniem, które rodzi się w nas samych. Dostojewski powie, że my za to jesteśmy odpowiedzialni. Ta wojna musi się nawet najpierw zakończyć w naszej głowie. Jeżeli Państwa o tym przekonałem, że wojna jest urojeniem, to ona się zakończy. Ale jeżeli nie przekonałem, zakończy się w głowie każdego z Państwa. Ale jeżeli nie przekonałem, to ja po tym, co teraz powiedziałem, stałem się być może dla jednych wrogiem, a dla drugim sojusznikiem. Ale to właśnie jest kłamstwo, bo ja jestem tylko człowiekiem zmiennym, niestałym, wciąż szukającym.